Good morning, everyone. Good morning, good morning, good morning. Monday today. I hope that you are well and I hope that you are great today and are ready to work. You're ready to learn some English and ready to start your week. Let me know in the comments as always that you're here. Say hello, say good morning, and let's get this lesson started. Let me know what you did on the weekend. Let's have a small talk first. I am always interested in what you did during the weekend. It's always great to hear from you. So leave a comment if you're there. My weekend was really good. I really enjoyed my weekend. I started it on Friday and it was beautiful weather. It was very hot outside on Friday, so I went to the river because I live very close to the river, and during the day when it's hot usually there are no people, so I went there, I sat on the sun, I went for a walk. It was very relaxing. I got back home, I took a nap, and then in the afternoon, in the evening, I met my best friend for dinner. I hadn't seen her for a long time, so it was very nice to see her. And on Saturday, I went to Lisbon for shopping. My husband needed some clothes and shoes and all that. So I went shopping with him. I wanted to buy a couple of things for myself, but I ended up just walking behind him. I don't like shopping very much, so I was just following him and from shop to shop and trying, and just giving him advice and just being there. But we went for a nice lunch to a Lebanese restaurant. I don't think I ever been to a Lebanese restaurant, and the food was really great. It was very nice, a really nice restaurant too. So that was really great. And yesterday, and I left my jacket in that restaurant. So yesterday I had to go back to Lisbon, which is on Sundays a little bit of a problem because the transportation is not great, so it took me a long time to get there and to go back. And then in the afternoon we watched Suits, which we are going to talk about today. But we will get to it in a moment. After I say hello to all these people that are writing on Facebook and YouTube. Good morning, Marzena. My weekend was full, Marzena says. That's really great. I hope that you enjoyed it. Let me know what you did. Monica is here. Good morning. Someone probably on Facebook group. I'm on time and I'm ready to work. Hello, good morning. Gosia, Pav. Good morning, Asha and everyone. Good morning. I take my husband for shopping like a donkey. I don't do that. If I go shopping by myself, but because I don't really like when someone is waiting for me, so I prefer to go by myself. I was with my two colleagues in Łódź, Marzena says. I practiced yoga exercises. In the evening we were in Philharmony to watch and listen to Don Giovanni opera. I don't know, Don Giovanni, I think. Transmission from New York live. Amazing, Marzena. That sounds amazing. On Friday and Sunday, I participated in Jazz Festival in Konin. Wow, Marzena, you are just amazing. Marzena is such an amazing woman. Marzena was a nurse before. I don't know if I can tell that, Marzena, but she is now retired and she has so many hobbies and so many things she does. It's amazing. I want to be like Marzena when I retire. I hope I will have so much energy to do that. I hope. Fingers crossed for that.
Joanna says, good morning, I have active Saturday. I was on a cycle trip with a group. That sounds really great. Where did you go? Monica says, I'm about to leave kayaking. Yesterday I took 55-kilometer tour around Bory to Tucholskie on my bike. Wow, you must be tired. And you're going again? Oh, you're going for kayaking today. So wow, you're very active. That's really good. Active, you know, exercises, all that. Remember, that's really good. Look after yourselves, guys. And also, sounds like fun. Kayaking, biking, you know, Bory Tucholskie, it's amazing. You're welcome, Marzena. But I'm really honest. I think it's a really great when you retire and you do all that. You don't sit at home and, you know, be miserable. You actually find yourselves a lot of other things to do. You have a lot of friends. I think that's really great. Gosia says, unfortunately, I had a bad weekend because my daughter has a stomach flu. Oh, that sounds really bad, Gosia. I hope that she will feel better soon and she'll be okay. Claudia says, hello, everyone. The weather was amazing and I rested and walked a lot. That's really good to hear that the weather is amazing because, guys, in 2 weeks I'm going to Poland for a weekend, only for a short weekend. My best friend has a 40th birthday, so I'm going for a party. I have a nice dress, I have nice shoes, and I really hope that the weather is going to be fine because I'm gonna freeze in those clothes. So fingers crossed for good weather. So it's good to hear that the weather is good in Poland, Claudia. Okay, guys, so good morning. I hope that you are well. Instagram, I hope that you are well. Good morning to you. And if you don't know me, I'm Asia and I'm from OK English, where we teach English and we teach conversation to speak with confidence. And today we are talking about suits. Dzisiaj, moi drodzy, będziemy sobie rozmawiać o serialu Suits. Jeżeli go jeszcze nie widzieliście, to bardzo Wam serdecznie polecam ten serial, bo jest naprawdę świetny. Czemu jest świetny? O tym zaraz Wam powiem. I jeżeli ktoś z Was oglądał, to też możecie się podzielić swoimi opiniami w komentarzach. I czy lubicie, czy nie, dlaczego lubicie i tak dalej. Chętnie usłyszę. Ale jeszcze o tym będziemy również rozmawiać później, więc możemy to zostawić sobie na późniejszy okres czasu. Oczywiście parę ogłoszeń parafialnych, zanim zaczniemy, więc pierwsze co, moi drodzy, nowa data bootcampu jest to 12 czerwiec. Yes, I can see you now, Agnieszka, yes, now I can see your name. That's really good to see who I'm talking to. Więc 12 czerwca zaczyna się nowy bootcamp. 8 czerwca będą nabory na bootcamp, czyli będzie tylko tydzień, żeby się zapisać i tydzień, żeby się przygotować do bootcampu. Normalnie jest to miesiąc, jest to bardzo dużo czasu, ale z tego względu, że idzie lato i też chcę sprawdzić, ile dokładnie czasu muszę mieć na rekrutację, bo wydaje mi się, że miesiąc to jest jednak bardzo długo, więc tydzień tym razem. I zaczynamy 12 czerwca, kończymy po miesiącu, to są 4 tygodnie, nie pamiętam teraz, który dokładnie lipiec to wychodzi, ale to są 4 tygodnie. W ciągu tego miesiąca uczycie się 16 razy z native speakerem, 4 razy w grupowych zajęciach z różnymi native speakerami i razem w grupowych zajęciach ze mną. Oprócz tego są raporty z lekcji, 3 raporty z lekcji, raz, dwa, trzy, tak? 3 raporty z lekcji, certyfikat ukończenia zajęć i zniżki na koniec na kolejne lekcje. Uczycie się mówić, są to zajęcia konwersacji, są to zajęcia dopasowane do Was, są to zajęcia, które przełamują bariery i uczą właśnie rozmowy w języku angielskim. Nativi są z Wielkiej Brytanii, Południowej Afryki lub ze Stanów Zjednoczonych i dopasowujemy ich pod względem Waszego poziomu, pod względem tego, co chcecie osiągnąć, ale też pod względem godzin Waszej dostępności.
Jest to ostatni intensywny kurs konwersacji w tej połowie roku. Kolejny będzie w październiku, listopad, więc będzie parę miesięcy przerwy. Jeżeli jesteście zapisani na bootcamp, robicie bootcamp teraz, to w tym tygodniu otrzymacie ofertę na zniżki na kolejne lekcje i będzie to oferta, myślę, że bardzo, bardzo dobra, z której będziecie zadowoleni i oczywiście też dostaniecie zniżkę na kolejny bootcamp, jeżeli chcielibyście zrobić zaraz później jeszcze jeden kurs, to też będziecie mieli zniżkę lub na lekcję raz w tygodniu, jeżeli chcecie sobie odsapnąć i odpocząć. Osoby, które nie są zapisane na listę zainteresowanych, mogą się zapisać na listę zainteresowanych teraz. Podsyłam link w komentarzu na Facebooku i na YouTubie. Jeżeli chcielibyście również otrzymać mniejszą zniżkę niż nasi uczniowie, ale nadal się zapisać na ten kurs, to zapraszam Was na stronę, żeby się zapisać, bo później właśnie to ma znaczenie, czy jesteście na liście, czy nie. To jedna rzecz, o której chciałam powiedzieć. Druga rzecz, to jeżeli są tu osoby początkujące, to jutro jest webinar o 19:00 dla osób początkujących. Webinar From Zero to Hero, gdzie będziemy mówić o tym, jak nauczyć się angielskiego od podstaw. To jest webinar dla osób, które zaczynają od zera lub są na poziomie A1, A2, ewentualnie B1, gdzie jesteście na takim poziomie, że znacie, coś tam wiecie, ale nie możecie się dogadać, coś Was uwiera i tak dalej. Z ciekawości zapraszam, jeżeli jesteście ciekawi porad i jak to zrobić dobrze i w taki sposób, żeby się przygotować na przykład do lekcji konwersacji z nativem, to myślę, że ten webinar będzie jak najbardziej dla Was. Już Wam podsyłam, link do zapisów. Webinar jest darmowy, także nic nie tracicie. Jak nie będziecie mogli się pojawić, to również jest nagranie dostępne dla Was i Wy jako zapisani otrzymujecie jeszcze dodatkowo karty pracy. Coś mi głos siada. Przepraszam. Dodatkowo w następnym tygodniu zaczyna się wyzwanie dla początkujących. From Zero to Hero i to jest wyzwanie, które trwa aż 30 dni. To jest wyzwanie, gdzie otrzymujecie codziennie przez 30 dni temat, lekcje i zadanie do wykonania. Oprócz tego będziecie otrzymywać live. I live będzie tak naprawdę dla wszystkich. Ja będę się pojawiać na wszystkich kanałach, tak jak tutaj. I on jest darmowy dla wszystkich. Natomiast osoby, które będą brały udział w tym wyzwaniu, będą mogły jeszcze dodatkowo korzystać, siedzieć przy tych materiałach i po prostu korzystać sobie z tych materiałów, jednocześnie robiąc webinar. Webinar będzie zawsze na jakiś temat wybrany z tych wszystkich lekcji, które zostały do Was wysłane. Czyli na przykład będzie jakiś present simple, będziemy robić czasownik to be, będziemy robić jakieś słownictwo, więc będzie taki raz w tygodniu przez te 30 dni będzie webinar. On będzie w różne dni, niestety, dlatego, że mi różne rzeczy wypadają w ciągu czerwca szczególnie, ale mam nadzieję, że jakoś to się zgra. A jak nie możecie przyjść na te webinary, to oczywiście jak zawsze nagranie będzie dla Was. Jeszcze nie wrzuciłam zapisów. Wyzwanie, czyli tu wrzucam zapisy na wyzwanie. Wyzwanie znowu jest darmowe. Można skorzystać z darmowego webinaru. No i oprócz tego jeszcze teraz biblioteka OK English, czyli kursy online dla początkujących są za 300 zł. Tam jest ponad 100 lekcji wideo plus webinary, które robiłam wcześniej, które obecnie są płatne, więc macie je dodatkowo za darmo. Tam jest jak uczyć się słownictwa, jak uczyć się gramatyki, jak uczyć się mówić i tak dalej. Więc sporo tego jest, dużo materiałów, dużo rzeczy do nauczenia i do końca maja jest biblioteka w takiej niższej
cenię. Więc też wrzucam tutaj link do biblioteki. Niestety tam jest tak, że jak się zapisujecie do biblioteki, wykupujecie dostęp, to tam jest taka mała rzecz i zawsze do mnie wszyscy piszą, że nie mam dostępu do biblioteki. Macie dostęp do biblioteki, jak się logujecie. Po prostu pierwsza strona znowu jest napisane wykup dostęp, ale jak się zjedzie na dół, to wszystkie lekcje są dostępne tam możecie sobie robić wszystkie kursy, także tam trzeba jedną rzecz naprawić, ale one wszystkie działają, także nie przejmujcie się, jak Wam to wyskoczy. Dobrze, jeszcze i oczywiście zapraszam Was na YouTube okenglish.pl. Tam jest najlepiej obejrzeć sobie nasze live'y, dlatego że Instagram nie pozwala dzielić się ekranem, on nie pozwala dzielić się tym, co tutaj widzicie na większości ekranów. YouTube jest najlepszy lub Facebook ewentualnie też jest dobry, ale YouTube daje najwięcej możliwości i wtedy nie musicie mieć jakichś tam kont i tak dalej, żeby dużo ludzi teraz odchodzi od Facebooka, co jest zrozumiałe. Jeżeli odchodzicie od Facebooka, to możecie również dołączyć na YouTubie i to jest dobre rozwiązanie dla bardzo wielu osób. Co jeszcze? Już zaraz przechodzimy do naszego, tylko chciałam jeszcze zaprosić Was do newslettera, więc też wrzucam link do newslettera, jeżeli chcielibyście się zapisać. Ja raz w tygodniu wysyłam przypomnienie o śniadaniu i raz w tygodniu wysyłam newsletter taki ogólny z poradami, z materiałami darmowymi lub płatnymi i przypomnienia o różnych wydarzeniach, więc do newslettera warto się zapisać, jeżeli korzystacie z tego, co tutaj pojawia się w OK English. Dobrze, co tutaj ominęłam? Monika says, if the weather is like today, 24 and sunny, I always have plenty of energy and I won't get tired. I am the same. If the weather is good, then I am also good. Claudia, the Suits is really great. This series has a lot of episodes, however, it is interesting and Meghan Markle, Princess of Sussex, played there. Yes, exactly. It has a lot of episodes. That is true. And I am on the 6th season of that. And there are 9 seasons of it. So I'm past the halfway. And lots of episodes ahead of me. I love that show, it's really great. So, next question is, have you ever seen Suits? Have you seen the show? And let me know what you think. I am curious, and if you haven't seen Suits, also write in the comments that you have never seen it. If you haven't seen it, I think you also will be. It will be interesting for you because I think I would recommend it to a lot of you. So Marzena says I haven't. Marzena, you are always very busy, so I bet you don't really watch TV that much. But if you are interested in learning the language, I think it is a good show to learn, to watch. Gosia, no, but after this lesson I am going to watch. Perfect, very good. Okay, so let's have a look at the title and the show. Monica says, I have never seen, never heard about, and Marzena says, that's right. Yeah, I know that you are, that you don't have time for TV. That's actually very good. Okay, so what this is about, what is Suits about? Okay, and we are going to look at the title as well of this show. Okay, because this show is also interesting how they called it. Suits is an American TV show or TV series, if you want to. Both names are good, both phrases, words are good.
about a law firm. The firm employs a very smart, talented young man called Mike Ross. And Mike doesn't have a law degree, so the firm agrees to keep it a secret to let him practice. The show tells the story of Mike and other people in the firm as well as their clients. It's fun and exciting to watch, and you can learn a lot of new words and expressions. And it is available on Netflix. Marzena says, I am going to watch the series. I highly recommend it. Okay, so what the first part, as you can see on the screen, the first part, I am telling you what this is about. So they employ this very young man that doesn't have a law degree, and this is illegal, czyli jest nielegalne, tak? If you don't have a law degree, czyli nie mamy jakiegoś tam stopnia, nie mamy ukończonej uczelni, tak? Nie mamy dyplomu prawniczego. If you don't have a law degree, you cannot practice. So you cannot be a lawyer. You cannot go to court and practice law. So the whole first few seasons of this show are about that Mike doesn't have the law degree, and they let him practice in their firm, but they have to keep it a secret. So a lot of things that are going on in the show, they're about that, but also we can see the other characters, czyli bohaterowie, tak? Other characters, and their stories, and their, their lives. And also the cases, okay? Czyli sprawy sądowe lub sprawy, które się dzieją naokoło tego. So we also can see the cases of their clients. So the clients are usually corporate, czyli oni zajmują się korporacjami. Their clients are corporate clients. And we can also see the cases and all the things around it. This show, I think that this show is good to watch because it is, first of all, it is very exciting. The story is really good. The characters are really great. I really think they are not boring at all. They are so well done and well written. The actors are really good. And for you guys, the language is amazing. In that show, there are a lot of jokes, there are a lot of phrases, there are a lot of quotes that they use during the show. And it is a little bit more complicated, so you need to learn quite a bit of English to understand all that. But if you are on a higher level, you will be able to do that. If not, I would suggest putting the subtitles on and listening as well. So there are a lot of idioms, phrasal verbs, they play with languages, they have very snappy language, they have very snappy responses to each other. It's really, really good when it comes to language. Więc jeżeli chcielibyście podszkolić sobie język, nie tylko osoby, które siedzą w prawie, bo jeżeli siedzicie w prawie, jesteście prawnikami lub macie coś do czynienia z prawem, to na pewno będzie to bardzo dobry serial do obejrzenia i nauczenia się języka prawniczego. Jeżeli natomiast nie siedzicie w prawie, to i tak będzie to na pewno interesujący serial. Pod względem językowym jest to naprawdę jeden z lepszych seriali, jakie kiedykolwiek widziałam, chociaż jest dosyć trudny. Więc jeżeli jesteście na poziomie takim dość zaawansowanym, pewnie sobie spokojnie poradzicie, być może angielskie napisy warto wtedy włączyć. Jeżeli jesteście na poziomie trochę niższym, to myślę, że w tym momencie na sam początek byłoby dobrze włączyć sobie bez lektora z polskimi napisami, tylko żeby wiedzieć, o co chodzi, bo akcja jest dosyć wartka,
Dużo jest bardzo skomplikowanych sytuacji, które trzeba jednak zrozumieć, żeby wiedzieć, o co chodzi, ale można wyłapać dużo fajnych rzeczy w ten sposób również. Język tam jest super. To jest jeden, naprawdę pod względem językowym, to jest jeden z lepszych seriali, jakie widziałam w ogóle. Jeżeli chodzi o zabawę językiem, jeżeli chodzi o to, jak bohaterowie ze sobą rozmawiają, jak właśnie układają zdania. Tam jest, wiecie, to są ludzie w tej firmie, którzy są bardzo, bardzo inteligentni. Ci bohaterowie są bardzo inteligentni, bardzo wygadani i oni ze sobą, jak ta interakcja cała, jak sobie ze sobą rozmawiają, jest naprawdę super. Więc jeżeli chcecie sobie się poduczyć, zobaczyć, jak taka bardzo szybka konwersacja się odbywa, to bardzo polecam również. Agnieszka says, I have never seen Suits. It will be my challenge to watch it in English this summer. I recommend it if you don't have anything to do. It's really good. You will get sucked in, Agnieszka, I'm telling you. So I hope that you have a lot of time because there are a lot of episodes. Marzena says, could you recommend another interesting series? I could, and we will talk about that at the end of our lesson about recommendations, okay? So we'll come back to that. So the next one, I would like to talk about the name of the show, okay? So this is also very interesting and kind of clever as well. So the name Suits. So I told you the story, what it is about, okay? You saw the picture, so on the photo, Instagram cannot see it, but the rest of you can. So on this photo, this is the main character, one of the main characters. And you can see how he's dressed, right? He's very smart and he looks very good, right? So you can see this is one of the main characters. Now you know the story, what it is about. So, do you know why the name of the show, Suits, is clever? Why is it called Suits? What do you think? Let me know in the comments. And we will move to the next slide in a moment. So the title of this is, I think it's as clever as some of the dialogues in the show, and I think it's really great. They play with the language as well a bit here too. So if you have any ideas, let me know, and we are moving. Don't worry if I'm talking, write it down in the comments. So the word suit is of course a formal clothing. So we can see on the picture here, he is wearing a suit, right? This is a suit. So it is a formal clothing. It is also something else, okay? A suit is also a situation when one person is sued by another. Okay, so I will explain it in Polish, just in case you don't understand. Więc po pierwsze, słowo suit jest formą ubrania, tak? Czyli jest garniturem, to jest garnitur. Natomiast drugie znaczenie tego słowa to jest pozew. Exactly, Claudia, because the suit is connected with law. Yes, exactly. Więc suit to jest też pozew sądowy. Okay? Czyli mamy dwa wyrazy i pamiętajcie, że to nie jest the suits. Ja też czasami tak mówię, mój mąż mnie ciągle poprawia, bo to nie jest the suits, tylko serial nazywa się Suits, bez d. Okay? Czyli po pierwsze oznacza garnitury, tak? A po drugie oznacza pozwy. Ale co jeszcze oznacza? Co wczoraj znalazłam tak naprawdę i szczerze mówiąc w ogóle o tym nie wiedziałam, że suit to jest też slangowe określenie na osobę, która do pracy chodzi w garniturze i pracuje w korporacji.
So in the Urban Dictionary online, I found that probably, I would say in American English, I'm not really sure if British English as well, because I don't think it said it there, but it is a slang description for a person who works in a corporation. So if they wear very nice clothes, if they go to work in a suit or something similar, of course women might wear just something a little bit less like a suit, similar to it. We can call them suits. So it has three meanings. It means clothing. It means a situation in court when one person is sued by another, and also is a slang word for people who go to work in a suit. So. Some examples. I like when you wear this suit, you look very handsome, right? So we can use it as a part of part of clothing. And another one, Harvey was sued by his customer. The suit claimed that Harvey had taken money from the customer and hadn't provided the service. So we can use it as in court as a situation when one person is sued by another. That's interesting. Could be Liko on YouTube says because they have to fit to their clients. I wouldn't say so. If you watch this show, they don't really do that in the show. Very often they don't. But could be. We could use that word as suit. Czyli jeżeli coś pasuje do czegoś, to też używamy słowa suit. I tutaj Liko proponuje, że być może oni się dostrajają do klientów. W tym serialu akurat nie i w tym serialu bardzo wiele sytuacji jest, kiedy oni się nie dostrajają do swoich klientów, dlatego nie powiedziałabym, że jest to użyte w ten sposób, ale oczywiście masz rację, bo też używamy tego słowa właśnie w ten sposób. Więc też może być właśnie tak użyte. Okay, so I have a few things for you. I was working on it yesterday and I was like, maybe this is a little bit complicated. But, of course, a lot of you here, you understand English already, you are quite good. So I decided to use some of these phrases, expressions and quotes from the show. So first of all, we are going to look at idioms. Okay, you love idioms. I know that you do. So we'll have a look at two idioms that they say all the time in the show. Seriously, every single episode has these two idioms. If you watch it, you will notice that they use it all the time. I don't know why. Probably someone who writes this show and writes the script for this show loves these two idioms, or they learned it somehow and they like it. I don't know. I have no idea. But these two idioms, the first one is I don't have a leg to stand on. Okay? So I don't have a leg to stand on tłumaczymy jako nie mam nogi, na której mogę stanąć. Dosłownie. But what does it mean? Okay, so it means that you have or don't have a claim. In this case, you don't have something that you can justify or prove a claim. Okay? So yes, więc jeżeli używamy tego idiomu I don't have a leg to stand on, to w tym momencie nie mamy dowodu lub potwierdzenia czegoś, co powiedział ktoś inny lub co my wcześniej powiedzieliśmy. Jeżeli mówimy, że nie mamy nogi, na której możemy stanąć, I don't have a leg to stand on, to po prostu oznacza, bardzo często w tym serialu, kiedy oni to używają, to mówią, że nie mają po prostu dowodu, żeby poprzeć swoją sprawę, czy żeby udowodnić coś w sądzie. Czyli nie mają jakiegoś dowodu, nie mają jakiegoś papierka, który by udowadniał to, co ich klient na przykład twierdzi, że zrobił lub nie zrobił.
So, an example, he said that his employer had bullied him, but he doesn't have a leg to stand on. Okay, very simple. Czyli w tym momencie możemy powiedzieć, że on twierdzi, czy on mówi, że jego pracodawca go miał mobbing, tak, w pracy, że jego pracodawca go gnębił, ale nie ma na to dowodu. Czyli on tylko twierdzi, ale dowodu na to nie ma. He doesn't have a leg to stand on. The next one is, I have a chip on my shoulder. I have a chip on my shoulder. In this case, we say that we have an unpleasant attitude because we were treated unfairly in the past. If you say that you have a chip on your shoulder, that probably you holding a grudge. Okay, holding a grudge means that someone did something bad to you, or someone did something that you didn't like, and now you cannot forget it, and you are angry at them, or you are very upset about it. Czyli jeżeli mówimy I have a chip on my shoulder, to oznacza, że zachowujemy się w sposób albo, że jesteśmy wkurzeni na kogoś, albo zdenerwowani, albo też mamy komuś za złe, coś, co zrobił nam w przeszłości. W tym serialu to powiedzenie znowu pojawia się milion razy. Bardzo często ci bohaterowie, którzy występują w tym serialu, rywalizują ze sobą. Jeden drugiemu robi jakieś tam przeszkody, robi na złość albo coś tam się dzieje i po prostu ta osoba ma im to za złe, tak? Pamięta o tym, ciągle o tym o tym ciągle myśli i zachowuje się w sposób właśnie wkurzony, zdenerwowany, tak? Albo właśnie ma tej osobie za złe to, że coś tam mu zrobiła. So, 2 years ago, I didn't give you the promotion you had asked for, and now you have a chip on your shoulder. Bardzo często też w tym serialu pojawia się czyli I have a chip on my shoulder, czyli w dosłownym tłumaczeniu mam jakiegoś tam chipa, czy mam, nawet nie wiem jak powiedzieć, mam bardzo często chip jest na przykład jakąś takim żetonem, na przykład, że mam to na ramieniu, ale bardzo często też w tym serialu pojawia się taka porada, take the chip off your shoulder, czyli pozbądź się tych niemiłych, złych uczuć do tej osoby, przestań im brać coś tam za złe, co zrobili Ci w przeszłości. Też bardzo często właśnie bawią się tym powiedzeniem, tak? So take a chip off your shoulder. It means stop being so angry about something that happened in the past. So we have 2 idioms from this show. I don't have a leg to stand on. So it means that you don't have any proof or justification for a claim or for something that someone says or you say. And I have a chip on my shoulder. I have an unpleasant attitude because I was treated unfairly in the past. So these are 2 idioms that appear in this show. Now, we also have a lot of interesting phrases, and they use things that I have never heard about before. They create their own idioms. This is very interesting, and I think because I looked online and some of them, they are not even used as idioms. They just appear in this show as idioms, but the characters, so they come up with this themselves. Czyli w tym serialu bardzo dużo rzeczy, które oni mówią, oni wymyślają jakby sami. To są idiomy, oni sobie jakby sami wymyślają idiomy, sami się bawią językiem. To jest mega interesujące, bo to jest tak zrobione, słuchajcie, to jest tak super, tak pięknie zrobione, że ja naprawdę czasami siedzę z telefonem i sobie zapisuję, co oni tam mówią, żeby później sobie to też użyć na przykład w jakiejś sytuacji. So interesting phrases that they used. I also took 2, okay? So the first one is burning bush. Burning bush. So an example of this phrase is, I don't care if a burning bush told you to do it. It was wrong and now you need to explain it to me.
Burning bush, czyli palący się krzak. So where does that come from? So a burning bush is a plant on fire. We refer to the Bible where God appears in a form of burning bush. So you can use it when someone has done something you don't like and now they are trying to explain themselves, and you can also use it sarcastically. Okay? So burning bush, palący się krzak. I tutaj właśnie zdanie, które Wam podam, jest bardzo podobne do tego, jak zostało ono użyte w serialu. Może nie do końca tak w ten sposób, ale bardzo podobnie. I tutaj odnosimy się, to burning bush odnosi się do palącego się krzaku, który widzi Mojżesz, tak, w Biblii. I to nie jest żadne odniesienie się do religii, to znaczy w sposób dosłowny, tylko użycie tego jako przenośni, że nie obchodzi mnie, kto Ci to powiedział. Mógł Ci to powiedzieć sam Bóg, a Ty zrobiłeś to i teraz ja chcę od Ciebie wytłumaczenie, dlaczego tak zrobiłeś. A tak? Albo na przykład, czyli tutaj mogę na przykład powiedzieć, tak mi przyszło do głowy, że na przykład możecie to użyć w stosunku do Waszych dzieci na przykład, tak? Czyli nie wiem, Wasze dziecko powiedziało, ale tata mi powiedział, że ja mogę. Więc co możecie do niego powiedzieć? I don't care if a burning bush told you to do it, right? I told you something else. Okay? Czyli możemy użyć tego wyrażenia właśnie w taki sposób. Right, so a burning bush told you and you think that's true? Czyli możemy użyć również w sposób sarkastyczny. I w tym serialu również zostało to użyte w sposób bardzo sarkastyczny, w sposób, który mówi, nie obchodzi mnie, kto Ci to powiedział. Mógł Ci nawet sam Archanioł Michał, tak, powiedział, albo coś w tym stylu, tak? Sam, nie wiem kto, mógł Ci to powiedzieć. Nie wiem, czy po polsku mamy coś w tym stylu, ale tutaj właśnie chodzi, że siła wyższa mogła Ci to powiedzieć i tak mnie to nie interesuje. Okay, so the first one is burning bush. The second one is paddle a bottom, or paddle someone's bottom. Okay? I will not take part in the discussion if you promise to paddle his bottom for me. Paddle someone's bottom. Okay? I teraz skąd to się bierze? Paddle to jest, może być wiosło na przykład jakiegoś rodzaju. W tym przypadku paddle someone's bottom to jest zlać kogoś po tyłku. Okay? Dać mu do wiwatu. Po prostu. Paddle someone's bottom pochodzi od kary, którą kiedyś się wymierzało dzieciom, kiedy lano je po tyłku takim specjalnym, to nawet znalazłam w internecie, to wygląda jak deska do krojenia, tylko jest troszeczkę węższa. I to nie wiem, do czego to służyło generalnie, podejrzewam, że nie tylko do lania, ale miało jakieś tam inne pewnie przeznaczenie. Natomiast używano go normalnie do bicia dzieci, niestety. Trochę drastyczne, ale tak bywało i było. Więc tutaj w tym zdaniu używamy tego jako właśnie zlać kogoś, dać komuś do wiwatu, pokazać mu, kto jest tutaj panem. Okay? I właśnie w serialu zdanie, które tutaj podałam, jest bardzo podobne. Kiedy jeden bohater mówi do drugiego, kiedy mają iść do sądu i kłócą się o to, kto będzie tą osobą, która będzie mówić w sądzie. I ten drugi bohater mówi, okej, to będę siedzieć cicho, ale musisz mi obiecać, że dasz mu do wiwatu, że po prostu tak, że pojedziesz po nim, jak nie wiem. Actually, paddle someone's bottom. I will not take part in the discussion if you promise to paddle his bottom for me. Paddle someone's bottom means to give a slap on their bottom. It's usually a punishment for kids. Okay? Bottom tutaj oznacza oczywiście, bottom oznacza dosłownie dno, ale też tyłek. Bottom. To jest bardzo ładne wyrażenie na nasze 4 litery. Here we say that someone will be either mean to someone or they will have a strong argument in a discussion. The lawyer was good.
he literally paddled the accuser's bottom. All right, so we have two phrases here, burning bush. So we can say that I don't care who told you, maybe it was the burning bush told you to do it, I don't care, you were supposed to do what I asked you to do, and paddle someone's bottom, so be someone, we either gonna be mean to someone or that we will have strong arguments in a discussion. Okay, so hopefully not literally, we're gonna not paddle anyone's bottom here. Okay, so we have burning bush and paddle someone's bottom, and the last one are quotes. So a couple of quotes, two exactly. So we had two idioms, two phrases, and two quotes. And I chose quotes that anyone can use in some situations, and I think they're very interesting and quite fun. So and also they teach you a couple of other things as well. So the first one is, the only time when success comes before work is in the dictionary. The only time when success comes before work is in the dictionary. Czyli jeżeli chcielibyśmy to przetłumaczyć, chociaż po polsku pewnie nie do końca chyba to działa, czyli jedynym przypadkiem, kiedy sukces jest przed pracą, jest w słowniku. Po angielsku, kiedy otwieramy słownik, to mamy sukces, success, mamy pierwsze, tak? A work mamy drugie, bo S jest pierwsze i W jest po nim. So, but this means that to achieve success, you need to work, but it also means literally success is before work in the dictionary. Tak? Czyli ten cytat mówi nam, że aby odnieść sukces, trzeba najpierw pracować ciężko. Tak? The only time when success comes before work is in the dictionary. Ale oczywiście mówimy tutaj też dosłownie, odnosimy się do słownika, bo sukces w słowniku jest przed pracą. Tak? The next one is, I refuse to answer the questions on the grounds that I don't want to. I really like this one. This is a very simple reply to a question you don't want to answer, using legal jargon. I tutaj możemy nauczyć się kolejnego wyrażenia, on the grounds. On the grounds oznacza na podstawie. Bardzo często używane w filmach prawniczych, w ogóle w prawie, no bo musimy też mieć podstawę, na przykład podstawę do oskarżenia kogoś, podstawę do, nie wiem, do odwołania jakiejś sprawy i tak dalej. On the grounds jest bardzo, bardzo często powtarzany, też w tym serialu oczywiście. I tutaj zdanie zostało stworzone używając prawniczego żargonu, używając prawniczego języka i zostało ułożone tak, jakby prawnik to powiedział w sądzie. Ale z drugiej strony jest to też trochę żart i jest to bardzo prosta odpowiedź na jakieś pytanie, na które nie chcemy po prostu odpowiadać. Czyli odmawiam odpowiedzi na to pytanie na podstawie tego, że po prostu nie chcę odpowiadać na to pytanie. So this is a very simple reply to a question you don't want to answer, and we are also learning here that on the grounds is a phrase used by lawyers when they try to justify something. Czyli tutaj mamy na podstawie. Też bardzo często usłyszycie w tym serialu, na jakiej podstawie. Na jakiej podstawie na przykład mnie oskarżasz, albo na jakiej podstawie twierdzisz to czy tamto. On what grounds, czyli na jakiej podstawie. Ok? Czyli mamy the only time when success comes before work is in the dictionary, and I refuse to answer the questions on the grounds that I don't want to. And I think that's everything for now, because we are of course getting to our quiz in a moment. So I hope that you remember a bit from this. And the first question is, I know I treated you badly, and that's why you A.
don't have a leg to stand on, B, are a burning bush, or C, have a chip on your shoulder. What do you think? I know I treated you badly, and that's why A, you don't have a leg to stand on, B, you are a burning bush, or C, have a chip on your shoulder. Agnieszka was first on Facebook. Very good. Anyone else? Marzena, and Gosia. All of you ladies are saying that it's C, and that's, of course, the right answer. Yes, and Joanna, yes, good. So have a chip on your shoulder means someone did something bad to you and now you are not happy, you are angry, you have a grudge against that person. So have a chip on someone's shoulder. Very good. Okay, next one. You can't accuse me. You don't have any proof because you, A, don't have a leg to stand on, B, are a burning bush, or C, have a chip on your shoulder. So the choice here is the same as before, but we have a different answer. So you can't accuse me. You can't accuse me. You don't have any proof because you don't have a leg to stand on, you are a burning bush, or you have a chip on your shoulder. And we have Gosia, Agnieszka, and Marzena. You say that it is A, and yes, it is A. You can't accuse me. You don't have any proof because you don't have a leg to stand on. You don't have a proof of what you're saying. Okay, next one. Dad says, I don't remember that I allowed you to go out last night. Child, Mom said I could. Dad, I don't care if I didn't agree to it. A, you have a leg to stand on. B, a burning bush told you. C, you have a chip on your shoulder. Agnieszka is very active today. Good, good, I like that. So, when you want to say that there is no higher power that must have told you about it. So Marzena and Agnieszka are saying that it is B. A burning bush told you. I don't care if a burning bush told you. I didn't agree to it. So the father says, I really don't care who told you you can go out. I didn't agree. You didn't ask me. Okay? Good. Zlać kogoś, dać komuś ostre klapsy, ale także pokonać kogoś. To give someone a leg. B, paddle someone's bottom. C, take a chip off their shoulder. Agnieszka says is B, it is paddle. Marzena also, yes, it is paddle someone's bottom. Zlać kogoś, Paw and Gosia as well, very well done. Zlać kogoś, pokonać kogoś, dać komuś do wiwatu. Paddle someone's bottom. Tak, zlać kogoś po tyłku, dać komuś ostre klapsy. Również. Okay, so the last task for you is to explain what does the title Suits mean. What does it mean? Let me know in the comments, write in the comments. Czyli chcę, żebyście mi powiedzieli, co oznacza tytuł Suits. Co zapamiętaliście? Jakie znaczenie tego słowa mamy, specjalnie też jeżeli chodzi o tytuł tego serialu. Tak? Bo serial jest na bardzo taki specyficzny temat. Więc jeżeli pamiętacie, co oznacza słowo suits, dajcie mi znać. Kolejna rzecz, another question for you that I have, I know that it is hard to write in there. Marzena says formalne ubrania, formal clothing. A suit is a formal clothing, absolutely.
Gosia, clothes, law term, and people who work in a corporation. Perfect, that's very good. You remember all of them. Garnitur, pozew sądowy, osoba w garniturze pracująca w korporacji. Very good. Garnitur lub pozew. Very good. Yes, it is exactly. A person who works in a corporation. Perfect. Osoba chodząca w garniturze. Może być, ale też nie do końca, bo bardziej, jeżeli chodzi o to slangowe znaczenie tego słowa, czyli osoba, która nosi garnitur, to prawda, ale też jest to taki, wiecie, osoba, która jest biznesową osobą, pracuje w korporacji, taki korpoludek, można by powiedzieć, jak to się u nas mówi czasami. Która właśnie musi się elegancko do pracy ubrać. To jest, ale pamiętajcie, że to jest slangowe powiedzenie. Powiem szczerze, że nie wiem, ile osób używa tego w tym znaczeniu, dlatego że nigdy tego nie słyszałam, dopóki nie wyskoczyło mi to w tak zwanym Urban Dictionary. To jest taka strona, która zamiast mieć, to nie jest słownik, ale jest to słownik takich właśnie slangów i tam właśnie było. Także nie wiem do końca jak bardzo, jak często używamy to w tym znaczeniu, ale jest to takie znaczenie. One person sued another person. Very good. Yes, by another person. Yes, absolutely. Czyli mamy pozew sądowy, dwa na pewno znaczenia. To jest pozew sądowy i garnitur. Oprócz tego slangowe powiedzenie na określenie osoby, która chodzi do pracy w garniturze, pracuje w korporacji. Alright, so will you watch Suits? And what other TV shows do you watch and like? Let me know in the comments as well. What other TV shows do you watch and like? If you watch and like other shows. So Marzena asked me before if I can recommend other TV shows. And I've been thinking about that. I actually watch a lot of Netflix and a lot of movies, a lot of TV shows. And the one that I would recommend, and I think it's very nice, it's Firefly Lane. I don't know, Firefly Lane? This one is a little bit more, I would say it is made for women more. It is more of a drama, but I really think it's really good. I really like this TV series. There are 3 seasons maybe of this. It's on Netflix. It is Cornelia is asking which series is good for B2 level. I would say Firefly Lane would be for that level. I don't know if you've seen it or if you heard about it. It's a story of a friendship between 2 women. And one of them, they've been friends for a very long time, since they were children. And in their adult life, one of them doesn't have a family, doesn't have children, and is a TV star. Another one, the other one, is a housewife and has a child and a house, but is getting a divorce. And it is about their friendship. It's about their lives, how they were in their childhood and what problems they had, and they have. It's a lovely story and a really nice show. So I really recommend that. I have Emptiness. So you don't. Agasha says she doesn't know what to watch on Netflix. Yeah, I get that. I get that. If you've seen it, then probably you don't have. You probably, that wouldn't be a good recommendation. I'm still thinking what to recommend you guys. What to give you more on Netflix. What did I watch? I watched, I think it was called Night Agent. I think it's kind of good. Maybe not
maybe nothing special. It's an action TV show, but if you like action movies, then it would be good, I guess. I enjoyed it. I wouldn't say that it's the best, but I enjoyed it. I've just finished watching the Finnish series Brothers Dance. Okay, is it on Netflix, Marzena? I actually don't really watch like foreign TV shows, but if it's good. Oh, The Office. Yes, The Office is really good. I don't know if you've seen The Office. But oh my god, I love that one. I also seen all the episodes. It's really great, and I think it's better for the beginners because it's funny, it's very light, and the language is not that difficult. So I think it would be good. And I lately watched the Queen Caroline on Netflix. Okay, good. Thank you very much. I will check that out. I watched a couple of, I don't know if you have HBO. On HBO we have Tokyo Vice. That is really good. I really like that. It's about a very young man who moves to Japan to work as a journalist. Very good. On HBO, not on Netflix. So I don't know if you have that. And I also really like Yellow Jackets. But I'm not really sure which streaming platform it is. Maybe it's on HBO. I think it is on HBO, Yellow Jackets. That one is not for everyone. It has a lot of blood and there are lots of very strange things going on. Maybe if you don't like blood, if you don't like drastic scenes, then it would not be for you, but I really like that. I think it's good. Cornelia, can you write title? I don't know which one you want me to write, but unfortunately on Instagram I cannot write this. I can write it here on the other channels, but not on Instagram. It doesn't really work for me very much, but I will try. I don't know which one you're asking. Tokyo Vice. Tokyo as Tokyo like a city, and Vice, V-I-C-E, Vice, Vice. From zero. I'm not very sure what you're referring to, Gosia. But yeah, I really like watching TV shows and movies and, you know. Okay, guys, so we are going to finish slowly, of course. And say goodbye for today. Parę przypomnień. Pamiętajcie, że jest webinar jutro dla początkujących From Zero to Hero, gdzie będziemy się uczyć, jak się uczyć angielskiego na poziomie początkującym. Również wyzwanie w następnym tygodniu 30-dniowe dla początkujących również zaczyna się, więc zapraszam. Co jeszcze miałam powiedzieć? I bootcamp, czyli intensywny kurs angielskiego z native speakerem zaczynamy 12 marca. Oprócz tego cały czas na boku, że tak powiem, oprócz tego, co się wszystko dzieje, zapraszam Was na normalne treningi angielskiej konwersacji, na te, które się dzieją raz w tygodniu. Jeżeli nie macie ochoty na jakiś intensywny kurs, to raz w tygodniu mamy lekcje. Pakiet 10 lub 5 lekcji i przez 10 lub 5 tygodni, raz w tygodniu one się odbywają. Są z native speakerami, tak samo jak nasze bootcampy, gdzie uczymy również konwersacji, również porozumiewania się w języku angielskim bez skrępowania. Jeżeli szukacie takich lekcji, gdzie chcielibyście przełamać swoją barierę, przestać się bać, przestać się krępować, otworzyć się na rozmowę, na kontakt z drugim człowiekiem, czy zacząć po prostu mówić w języku angielskim, to te zajęcia będą dla Was. Czekamy na Was i możecie zapisać się na konsultację darmową ze mną, gdzie porozmawiamy sobie o Waszym angielskim, dopasujemy Wam nauczyciela, ustalimy cele Waszej nauki i
już zaraz potem możecie działać, moi drodzy. Dobra, kończymy na dzisiaj. Thank you very much for coming today. Thank you very much for taking part in the lesson and talking to me about Suits and about TV shows and about watching Netflix and all that. Thank you so much, and we see each other next week at 9 o'clock. Thank you, and take a good care of yourself.